Halo, halo, witam. A w dzisiejszym odcinku będzie o tym, że być może skończy nam się sezon jałowy i będziemy na okrągło cały czas w KVK. To, o czym mówię, to oczywiście szansa, bo nadal będziemy mogli przebywać w domowym królestwie, ale właśnie, czy będzie się to opłacało? W związku z tym, co ostatnio dostaliśmy tutaj do przeczytania, a więc ta krótka bardzo informacja i nic nie mieliśmy wcześniej, co na to wskazywało, ale ta informacja mówi, że w najnowszej aktualizacji, czyli gdzieś tam od początku stycznia, będzie możliwość zapisania się na KVK bezpośrednio po tym, jak zakończyliśmy poprzednie. No i teraz oczywiście, bywa tak, że są takie, duże zmiany, które nic nie zmieniają albo zmieniają niewiele w porównaniu do tego, jaki był, wiecie, rozgłos, hype i reklamy na to, ale bywają też takie małe zmiany, które mają bardzo duży wpływ na grę, szczególnie w jakimś takim dłuższym okresie. No i wydaje mi się, że to może być jedna z nich. No bo, skoro nie będziemy musieli w ogóle pojawiać się w domowym królestwie albo dosłownie pojawimy się w domowym królestwie na kilka dni, i to głównie po to, żeby grać te, wiecie, pre-KVK, no to może być to na pewno fajna opcja. I teraz znowu pomyślmy, jakie są tutaj plusy. No plusy na pewno są takie, że często KVK kończy się po prostu przedwcześnie. W sensie nasi rywale się poddają, tak jak u nas było, tak, że nasi rywale naprawdę dosyć szybko się poddali. Tam walczyliśmy w jednej strefie, w drugiej strefie była walka na 12 godzin, w ołtarzach też nie walczyliśmy za dużo. Ogólnie tak jakbyśmy zsumowali te czasy, kiedy rzeczywiście walczymy, no to nie było tego zbyt wiele. No i właśnie, skoro nie było tego zbyt wiele, no to ludzie zwykle mają nadal surowce, mają przyspieszenia, a mimo to muszą, wiecie, doczekać, aż to KVK się skończy. No i później znowu jest 2 tygodnie okresu, kiedy nie możemy się zapisywać i później dopiero możemy się zapisać. A jeśli jeszcze dodatkowo w tym okresie, w którym możemy się zapisać, okazuje się, że są do wyboru tylko scenariusze, którego nasz leadership z jakichś tam powodów nie chce grać, no to w ogóle jeszcze czekamy dłużej. No i właśnie u nas też w sumie teraz jest trochę podobnie, bo pierwsze plany były takie, że zapiszemy się jako królestwo od razu na KVK, a teraz już słyszałem, że będzie jeden skip, więc jeszcze później gdzieś tam w okolicach 7 stycznia, a chyba moglibyśmy to zrobić wcześniej. Mnie to nawet, cieszy, więc ja się tutaj nie będę jakoś burzył na to, na pewno. Natomiast wiem, że są takie królestwa, które bardzo chętnie zagrałyby po prostu bez przerwy KVK. Jakby nie było, wydaje mi się, że obie rzeczy są przydatne. W sensie, że przydatny na pewno jest sezon jałowy, szczególnie kiedy mamy takie KVK, którym naprawdę walczymy do samego końca i wiecie, możemy się niemalże całkowicie wypstrykać z tych przyspieszeń, surowców, nie tylko tych, które mamy w plecaku, ale tych, które tutaj mamy i na farmach i rzeczywiście niekiedy jest tak, że po KVK wracamy, jesteśmy totalnie goli i wesoli. Już nieważne, czy te KVK wygrywamy, czy nie, ale no nie jesteśmy w stanie grać następnego. No i tutaj się pojawia właśnie pytanie, ile razy robić te skipy. To jest też oczywiście kwestia tych tak zwanych farm KVK i tak dalej. Także tutaj znowu będzie troszeczkę zmiana tego podejścia. Myślę, że takim przedsionkiem do tego też jest zwrot surowców, który od teraz, jeżeli niedawno zaczęliście nowe KVK, no to będziemy mieli właśnie ten zwrot surowców. 10% surowców dostajemy z powrotem, co jakby nie było, znowu nam pomoże, żebyśmy mogli grać KVK częściej. Ja nie mówię, że każdy będzie musiał grać od razu, ale może po prostu będziemy w stanie grać szybciej. Bywają takie KVK, które są jeszcze gorsze od tego naszego ostatniego, gdzie praktycznie w ogóle nie ma walki, bo taka jest albo dominacja, albo totalna jest przegrana, że nie da się walczyć. Jeszcze jeżeli się przegrywa, to zawsze jest trochę łatwiej powalczyć, natomiast jeżeli się wygrywa i ten wróg się po prostu nie pojawia, no to dosłownie nie ma nic, co moglibyśmy zrobić. Wydaje mi się, że też kwestia, dlaczego to robią teraz, jest związana z tym, że te nagrody, które dostajemy na koniec KVK już też nie są takie, wiecie, ach, on, na przykład, wiecie, ja mam teraz tych monet więcej. Oczywiście, ja wiecie, przez staż mój gry już tak bardzo nie mam ciśnienia na te różne rzeczy, które tam można sobie wygrać. I nawet ten autarka, którego teraz dostałem, też dla mnie nie jest to aż takie ważne, bo to już naprawdę trzeci, bo ja miałem jednego, kiedy wiecie, kiedy jeszcze to nie było tutaj pokazane, więc wydaje mi się, że za którymś już tam razem te świadectwo autarki już nie jest aż takie wow, nie? Nie jest to po prostu aż takie ważne dla nas. Więc tutaj też jest to jakaś tam powiedzmy dosyć ważna kwestia, że te nagrody już nie są takie ważne, w sensie, że nie będziemy tak często grali KVK, ze względu na to, że o dobra, musimy cisnąć po te nagrody, wszystko tam nam jest potrzebne. Tam oczywiście są w KVK rzeczy, które są cenne i ogólnie KVK
bardziej się opłaca niż takie życie w domowym królestwie, więcej rzeczy się dzieje, i myślę, że większość graczy będzie woli po prostu być częściej w KVK, gdzie te rzeczy są dobre. Ja oczywiście jako wiecie, totalny dziaders, lubię być czasem w domowym królestwie, lubię ze względu na to, że to jest też taki okres, kiedy można sobie wiecie, wyhamować, kiedy można sobie zrobić przegląd jakichś innych rzeczy, no i nie mamy tego pościgu, że cały czas musisz robić, robić, robić. Jeszcze do tego się niekiedy nakładają wydarzenia, więc ja na przykład teraz bardzo się cieszę, że w tym okresie świątecznym nie będziemy na żadnym KVK, nie muszę się żadnymi innymi rzeczami skupiać, tylko sobie zrobię te wydarzenia świąteczne, a poza tym będę miał powiedzmy luz. Tutaj pojawia się też pytanie, co z tymi tak zwanymi farm KVK? Czyli wiecie o co mi chodzi. Królestwo zapisuje się na KVK, ale nie po to, żeby walczyć, tylko po tym, żeby sobie, wiecie, nazbierać trochę surowców, tak jak już mówiłem wcześniej, tych nagród, ale nie planuje jakiejś wielkiej hekatomby tam spuszczać i wiecie, wystrzelać się z surowców i przyspieszeń. I to wydaje mi się, że też ma plusy i minusy. Akurat jak byłem na 7.1, to chyba można powiedzieć, że to się jednak nie sprawdziło, ale wiecie, to jest wiele czynników, pod którymi to się może sprawdzić albo nie sprawdzić, więc były też inne rzeczy. Ja też zmieniłem często swoje zdanie, bo na początku myślałem, że te farm KVK dla mnie to była fatalna sprawa, no bo jakby nie było, trochę psujemy KVK dla pozostałych graczy. Natomiast teraz, później znowu myślałem, że to jest jednak super opcja i trzeba to robić, kiedy weszły te nowe nagrody w KVK i nagle się stało, wiecie, bardzo popularne i bardzo chcieliśmy zdobywać te kryształy, więc to też niekiedy jest kwestia chwili. Teraz, kiedy ja już tych kryształów tutaj, jeśli chodzi o ekwipunek, chyba gdzieś tutaj one są na samym dole, zobaczcie, ja już ich mam 18, tak, więcej niż jestem w stanie zużyć, więc one już teraz nie są takie ważne, no i związane z tym jest też to, że te fan KVK, na przykład dla mnie osobiście jako gracza, już też nie będzie takie ważne. No więc jak? Będzie teraz znowu bardziej otwarta ta szansa, no bo jak będziemy robili te farm KVK, no to będziemy mieli krótszą przerwę, więc niejako bym powiedział, że bardziej nam się będzie opłacało grać farm KVK niż to było wcześniej. Ale szczerze, nie wiem, czy to nie będzie też otwarcie drzwi do takiej trzeciej drogi, co wiadomo, u nas to się od razu kojarzy, ale chodzi mi o to, że będziemy mieli tak jakby wyjście takie, że założyć jako królestwo, że praktycznie gramy KVK cały czas. Tylko tutaj znowu trzeba by to założyć, nie wiem, w jakimś kontekście, ja wiem, roku, czy coś w tym stylu. To oczywiście byłoby trudne, szczególnie jeśli chodzi o leadership, bo o co mi tutaj chodzi? Że na przykład wymagania na KVK nie byłyby może tak stricte, że na tym albo na tamtym KVK mamy takie i takie wymagania, tylko można by założyć wymagania, na przykład wymagania na pół roku albo wymagania na rok. I wtedy na rok to jest chyba trochę za długo, bo deadweightów będziemy się chcieli trochę szybciej pozbyć. Ale gdyby to były wymagania na pół roku i na zasadzie takiej, wiecie, okej, w tym KVK nie zrobiłem za dużo numerów, ale to w sumie wszystko przez to, że w poprzednim KVK zrobiłem fantastyczne numery i tam użyłem swoje surowce. I Królestwo cały czas gra KVK jedno za drugim, i kiedy kto ma czas, kiedy kto ma surowce, kiedy kto ma przyspieszenia, to wtedy może przycisnąć. Wydaje mi się, że to byłoby zbyt trudne, ale może naturalnie przejdzie, bo ja w ogóle często widzę coś takiego, że poza tymi, wiecie, wielkimi imperium bywa tak, szczególnie tam, gdzie gramy KVK, gdzie są 4 obozy, czyli wiecie, ogień wojny, heroic anthem i tak dalej, dużo mamy takich scenariuszy. Tam te walki często kończą się, ja wiem, 20, niekiedy nawet 30 dni przed, wiecie, przed zakończeniem KVK, to jest miesiąc czasu. Później jeszcze mamy, właśnie, no teraz już nie będzie tego czasu jakby przerwy 2 tygodni, ale mamy jeszcze pli KVK, później znowu mamy 2 tygodnie, że zanim się wojna zacznie, więc koniec końców i tak mamy 2 miesiące czasu przed kolejną wojną. I teraz, jeżeli byśmy chcieli robić fantastyczne numery za każdym razem, to oczywiście będzie problem. Ale może będzie właśnie taki z jednej strony jakby, nie wiem, spadek tej wydajności, nie będziemy musieli aż tak mocno cisnąć, ale za to będziemy mieli tą wojnę częściej. I to też widzę, dla mnie byłby to chyba taki idealny środek, bo ja bym bardzo często, ja w ogóle tą gierkę lubię, kiedy często jest walka, wojna jakaś, ale nie na zasadzie właśnie, że raz na 2 miesiące są 2 dni, w których jest mega wojna i wtedy najlepiej to w ogóle, żebym był 24 godziny na dobę online i wtedy walczył. Ja bym osobiście wolał, żeby ta walka była częściej, ale bardziej rozłożona. Że jak w ten dzień nie mogę, to w inny zawalczę i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że koniec końców
Większość ludzi by tak chciała, no ale właśnie, to jest jeszcze mnóstwo różnych innych opcji, tak? Czyli właśnie chcemy też, żeby jednak nasi sojusznicy byli wtedy, kiedy my jesteśmy, żeby robić garnizony, mobilizację i tak dalej, więc tutaj jest wszystko zależne od królestw. Także no, wydaje mi się, że tutaj może to mieć duży wpływ tak czy inaczej, czyli na pewno to będzie plus dla królestw, które miały słabe KVK, w sensie nawet nie wygrane czy przegrane, tylko takie, które się szybko zakończyło i nie wykorzystywali zasobów, które mogliby wykorzystać i zapisują się od razu na kolejne KVK i wtedy uważam, że to jest całkiem spoko wyjście. E, Może to być też opcja, że będziemy robić farm KVK częściej, czyli jedno KVK gramy na poważnie, drugie odpuszczamy i tak sobie na przemian jedziemy i cały czas gramy KVK. Albo jeszcze trzecia opcja, gdzie gramy cały czas KVK i po prostu staramy się cisnąć zawsze. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Myślę, że nawet przy tej trzeciej opcji jest coś takiego, że i tak trafimy często na KVK, w którym nie będziemy mieli za dużo do roboty i wtedy można sobie zbierać więcej tych surowców. Tak czy inaczej, wygląda na to, że średnio będziemy w Lost Kingdom częściej. Co oczywiście jest od razu świetnym pomysłem biznesowym dla Lilith, no bo im częściej KVK, tym częściej paczki do wykupienia, więc Lilith będzie tutaj też na tym szybciej kasować. Jedna rzecz, która wydaje mi się, że może stać się problemem i tutaj musieliby też nad tym pomyśleć, bo wiecie, skoro będziemy grali częściej KVK, to znaczy, że sojusze będą musiały częściej i więcej mieć tych tutaj, wiecie, monet sojuszu, te, które tutaj pokazuję wam pierwsze, co my mamy 142 miliony. No bo jeżeli będziemy częściej grali, to będziemy częściej budowali forty. Forty kosztują właśnie nas te monety, flagi też zresztą, więc jeżeli budujemy, a będziemy częściej budować, no to wtedy będziemy częściej wydawać. Na tych głównych sojuszach to jeszcze w miarę, ale jak już pomyślimy o farmach i tak dalej, no to będzie ciężej. Chociaż znowu, z mojej strony to jest bardziej na plus, bo ja nie jestem jakimś fanem, wiecie, stawiania tysiąca fortów. Wydaje mi się, że czasem gra jest ciekawsza, kiedy tych fortów nie można tyle wrzucić. Obie strony nie mają takiej opcji, żeby tych fortów dawać nie wiadomo ile, no i wtedy jest walka bardziej wręcz taka właśnie wręcz, czyli mamy coś takiego, że z jednej i z drugiej strony nie można robić zapór, tylko często jest kwestia flag i atakowania i bronienia i trochę szybciej się to wszystko rozgrywa. Także tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą zmianę. Wydaje mi się, że ona naprawdę jest dosyć ważna. Ciekawy jestem, jakie są Wasze spostrzeżenia. A na dzisiaj z mojej strony to już tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.